Witam w kolejnym odcinku podcastu People Guy w IT, w którym rozmawiamy o tym, jak odnieść sukces jako lider, menadżer, konsultant. Pamiętając o najważniejszym składniku każdego sukcesu w ludziach. Nazywam się Marek Drop i od ponad 12 lat zajmuję się zarządzaniem, budową oraz skalowaniem zespołu. W tym odcinku wspólnie z moim gościem Marcinem Mazurkiem rozmawiamy o tym, jak zadbać o zespół w trakcie łączenia dwóch organizacji, jak Marcin współpracuje ze swoimi menadżerami oraz jak odnalazł to, co chce w życiu robić i dlaczego jest to technologia. Zapraszam do wysłuchania. Jednocześnie, jak zawsze, namawiam do subskrypcji oraz polecania podcastu. Mi pomaga to dotrzeć do większej ilości osób, Wam być na bieżąco. Dzięki wielkie. Marcin Mazurek, technologiczny geek, jego doba ma co najmniej 48 godzin, fan open source z praktycznym doświadczeniem, osoba, którą można określić no fear, patrząc na jego zdjęcia z wypraw motocyklem, VP of Technology w Allegro, jeden z ojców tej platformy, entuzjasta dzielenia się wiedzą, znany również pod pseudonimem Mazak. Coś byś jeszcze dodał? Zaskoczyłeś mnie. Nie, chyba nie. Ja faktycznie technologiczny geek, technologia to jest coś, co mi w duszy gra. Dzielenie wiedzą się też. Motocykl, no ostatnio na fali, jestem ciągle jeszcze jestem w Nepalu głową na motocyklu. Nie? Jeszcze mi się śni, że jadę. Jak wysłałeś mi te zdjęcia, to ja na pewno wiem, żebym tego nie zrobił, więc jakby tutaj pełen pokłon. No tak, więc nie ukrywam, że na tą rozmowę czekałem bardzo długo. Startując podcast, byłeś zdecydowanie na czole listy osób, które bym chciał kiedyś gościć u siebie, więc bardzo się cieszę, że znaleźliśmy ten czas. Ale zanim przejdziemy do tego, o czym dzisiaj będzie odcinek, to ja klasycznie zadaję każdemu to pytanie, czego ostatnio słuchał w Spotify'u, czy w czymkolwiek innym, bo się zawsze dowiaduję, że są jakieś inne sposoby słuchania muzyki niż Spotify. U mnie klasycznie, zanim odpowiesz, wróciłem, ja lubię takie, mam powroty do przeszłości i wróciłem do płyty Iron Maiden, Fear of the Dark, więc jakby męczę ją już któryś raz w samochodzie, pokrzyczeć sobie niektóre zwrotki, więc jest dużo sentymentu w tym, więc a co u ciebie? Ja tak patrzę, co ja tutaj mam. Ja mam miks muzyki, nie? Bo ostatnio gdzieś Perfect Circle do mnie wróciło, to tak na fali Tula trochę. Tam jest fantastyczny perkusista, którego kocham. Ja jestem takim niespełnionym perkusistą, więc uwielbiam perkusistów. No i do tego widzę, to mi się świeci Liquid Tension Experiment. Tutaj to jest jakaś taka krzyżówka Dream Theater z takim rockiem. Tool, Faith No More, mogę słuchać do upadłego i Floydzi, jak mam bardziej liryczno-nostalgiczny nastrój. To idę do Floydów. Okej. Ale to masz też tak, że wiesz, że jak mówisz, że jesteś tym niespełnionym perkusistą, to mi zawsze jedynym instrumentem, którym wyobraziłem sobie, że mógłbym kiedykolwiek grać, bo kompletnie nie mam żadnego talentu, jest właśnie perkusja. I zawsze dla mnie inspiracją był Lars Ulrich z Metalliki, że on podobno nie potrafił w ogóle grać. I doszedł do tego momentu, ale śmieję się, że jakby z totalnego zera da się wejść. Nie mówię, że jest dobry perkusistą, ale jakby to jest tak, że osoba, która podobno bez talentu, ja się na tym kompletnie też nie znam. Wiesz, to trudno oceniać człowieka, który odniósł taki spektakularny sukces w życiu razem z Metallicą, nie? Ale jako sobie perkusista jest trochę tak w tym świecie perkusistów jest trochę takim memem, to prawda. Jak sobie poszukacie Larsa Ulricha jako perkusistę, to perkusisty trochę bekę mają z niego, nie? Bo on gra prosto, nieskomplikowanie, tam nie ma finezji, nie? No, to nie jest top perkusistów. Na pewno. Tak. Jedno trzeba mu na pewno oddać, że na koncertach daje z siebie wszystko. Jest najbardziej spoconym członkiem zespołu. O. No dobra, ale to dzisiaj muzykę już mamy za sobą. Jak zwykle ja bardzo lubię te rzeczy, bo wpadają u mnie na listę właśnie kolejne rzeczy, o czym się dowiaduję, o czym sobie przypominam, więc sobie dorzucę też twoje rekomendacje. Ale dlaczego w ogóle o czym dzisiaj chcemy porozmawiać? I nie ukrywam, że dla mnie szukałem powodu, żeby z tobą porozmawiać. W sensie, no bo
Po pierwsze, masz wiele wywiadów, origin story, jak zaczynałeś, wszystkie te rzeczy. To jest jakby bardzo fajna historia. Ją też kiedyś o tym rozmawialiśmy face to face, ale jeden z twoich postów właśnie z biura w Pradze, tak mnie tchnęło coś, jakby przeczytałem go na LinkedInie i oczywiście jakby to nie jest tak, że to jest coś nadzwyczajnego, że ktoś otworzył biuro w innym kraju, tak? No, czy w innym mieście. Te rzeczy się dzieją, ale to, co mi się wtedy tak zapaliła taka lampka, mieliście zadanie połączenia dwóch organizacji technologicznych. Dwóch dojrzałych organizacji technologicznych. No i to jest właśnie ten powód, o którym chciałbym z tobą dzisiaj pogadać. I w dwóch aspektach, bo ja będę tak to starał się prowadzić. Jednym takim twoim osobistym, no bo to jest, można mówić o organizacji, zespołach tego, no ale na końcu też jest człowiek, który ma swoje jakieś ambicje, cele, strachy, jak sobie z tym radzić. No i drugi oczywiście jako menadżer, tak? No bo to jest już takie samo zadanie samo w sobie, gdy się okazuje, że są na przykład dwa zespoły, które robią bardzo podobną rzecz, tak? No i kto powinien mieć rację, albo jak ich sprawić, żeby oni podjęli wspólną decyzję. Więc jakby będziemy sobie to rozbierali na te części pierwsze, ale zanim do tego, no to opowiedz, czym obecnie zajmujesz się w Allegro, VP of Technology, VP of Technology, tak? I czym to się na przykład różni od CTO? Bo przez chwilę miałeś taki tytuł Acting CTO, tak. Teraz VP of Technology i tak byś mógł tutaj nam trochę rzucić, jak to wygląda. To jest dobre pytanie. Ja zajmuję się strasznie dużą ilością rzeczy, albo jestem odpowiedzialny za dużą ilość rzeczy, bo czy robię, to jest inna sprawa, bo to zespoły i ludzie robią, z którymi pracuję, chwała Bogu, robią to świetnie. Może tak, moim szefem jest David Roberts, który ma tytuł CTPO, tak? Chief Technology and Product Officer. To ja staram się robić literkę T u niego, w tym jego tytule, czyli zdjąć mu z głowy rzeczy związane z technologią, z procesami wokół technologii, z governance'em wokół technologii, z bezpieczeństwem, z monitoringiem, czy teraz jak się to ładnie mówi, z observability, z ciągłością działania, z zarządzaniem capacity, czyli capacity. Ja mu robię literkę T. Nie bójmy się słów po angielsku, bo jakby często nawet nie wiemy, że są polskie odpowiedniki tych słów. Tak? Staram się robić to, żeby on mógł skupić się z innymi VP-sami nad samym budową produktu, czyli od strony kupującego, sprzedającego, logistyki czy płatności. Nie? Więc ja mu zdejmuję część techniczną. I jakby, nie wiem, często używamy tam w firmie takiej metafory samochodu, to my jesteśmy silnikiem i tymi wszystkimi bebechami, którymi nikt się nie interesuje, one po prostu mają działać. Nie? One mają działać. My niespecjalnie wpływamy na to, jak to wygląda, niespecjalnie wpływamy na komfort jazdy, na to, że silnice są podgrzewane, czy jest klimat, czy taka, czy owaka. My robimy te bebechy, które powodują, że on jedzie i on ma jechać bezpiecznie, ma jechać ciągle. No i od czasu do czasu trzeba zrobić tego przegląd. To ja mniej więcej tym się zajmuję. No. To powiem ci, że tak mi się od razu przypomniało, bo jak zawsze się szykuję do rozmowy, to odpalam, szukam starszych wywiadów, tego typu rzeczy i chyba 11 lat temu na jakiejś konferencji powiedziałeś właśnie, że kiedyś znaczek właśnie Allegro został stworzony przez osobę, a teraz jest do tego zespół, który zastanawia się nad tymi krzywiznami i jak to wygląda i jak to powiedziałeś, mam nadzieję, że to coś daje, tak? Więc jakby tutaj rozumiem, że dalej została ta część pilnowania bebechów. Tak, no znaczy, wiesz, Allegro cały czas rośnie. To jest firma, która cały czas rośnie nie tylko pod kątem biznesowym, ale też technologicznym, coraz bardziej skomplikowany. Ten produkt też się rozwija. W tej chwili w samej technologii tak zwanej, czyli takim połączonym produkcie i IT, inżynieringu, to jest ponad 2500 osób. Łącznie z tą czeską organizacją, więc ona jest duża. Produkt robi się coraz bardziej złożony. Od tamtego czasu, od tych, nie wiem, minus 10 lat do tyłu, jakby spojrzeć, no to nie mieliśmy w ogóle biznesu logistycznego, nie mieliśmy automatów paczkowych, nie mieliśmy płatnościowych usług. Mamy bardzo dużo różnych rzeczy. Ten dział od krzywic, tak zwany, czyli tam, nie wiem, projektanci, designerzy, no to jest kluczowa rola, nie? Bo to jest to, co użytkownicy tak naprawdę kupują oczami, poza samą użytecznością, takim jak to działa faktycznie, czy odpowiada na ich potrzeby,
No to jak to wygląda, no to też ma super kolosalne znaczenie. No to sami wiemy, lubimy ładne rzeczy, nie? Ja jestem fanem ładnych rzeczy, mam przepiękny motocykl, który jedną z głównych jego taką użyteczności dla mnie jest to, jak on wygląda. Ja lubię na niego patrzeć po prostu. On jest piękny. Nie? To jest piękne urządzenie, przepięknie zaprojektowane. Poza tym, że jest fantastycznym urządzeniem tak mechanicznie, no to jeszcze dobrze wygląda. No myślę, że to samo jest w IT. Nie? Jak coś wygląda fajnie, jest ciekawie, przyciąga oko, to też jest ważne. Nie? Zdecydowanie tak, no ale tutaj w ogóle skala mnie też zaskakuje, bo to jeszcze chyba przed te czasy covidowe, tak jak ten to było gdzieś około 1000 osób, 1000 trochę ponad, tak, więc jakby tutaj ten wzrost jest no, ogromny, tak, więc tutaj mówimy o tym, że jakby to, że się rośnie w osobach, no to jest jedno, to jakby jeżeli powielamy dane rzeczy, no to mamy często tą dużą łatwość dokładania podobnych zespołów, ale tutaj mówisz też o kompletnie też różnych dziedzinach, tak? W sensie jak właśnie taka logistyka, gdzie się okazuje, że nikt się może na tym nie znać w organizacji, tak? I trzeba te problemy, które się wydają takie były błahe, jaki to jest problem pewnie, taki wiesz, jakby technologiczny, dlaczego ktoś miał z tym to się nagle okazuje, że tam pod spodem jest mnóstwo ciekawych problemów. Tak, tak. No to wiesz, jakby już w tej chwili Allegro już nie jest takim... nie wiem, no jeszcze minus myślę, że 10 lat temu właśnie to było tak, że Allegro to jest sklep internetowy. Wszyscy byli zaskoczeni, że tam jest więcej niż 5 osób, nie? To jest potwór, nie? To jest potwór, bardzo złożony, bardzo skomplikowany, architektura, wszystkie te serwisy, dostawcy, nie wiem, cloudy publiczne, prywatne, różne frameworki kontenerowe, które gdzieś migrują, Mesos przestał być rozwijany, trzeba zmigrować do Kubernetesa. To wszystko się dzieje, to cały czas żyje. W międzyczasie wejście na inne kraje. Czechy w maju 2023 roku, chyba z 4 tygodnie temu Słowacja. Za chwilę będą kolejne kraje. Zrobienie, żeby ta platforma działała w wielu walutach i w wielu językach też nie było banalne, a przecież nie możemy wyłączyć i po prostu, wiesz, ten samochód cały czas jedzie, więc myśmy wymieniali silnik samochodu w jadącym samochodzie, nie? No więc to jest wyzwanie. Okej, ja domyślam się, że tak patrząc na twojego LinkedIna, to wychodzi, że jesteś w Allegro od 16 lat, tak? 18 lat. 2 listopad 2005 roku. Więc w tym roku 19 będzie. I z tego, co tak właśnie, tak jak rozumiem, to głównie to, o czym rozmawialiśmy, rozwój samej platformy, samej organizacji, o te nowe wyzwania sprawia, że de facto pewnie dlatego tak długo jesteś, bo to są cały czas te nowe wyzwania, tak jakbyś zmieniał pracę co roku, tak? Trochę na tej zasadzie, że można powiedzieć, że jesteś skoczkiem, który wytrzymał 18 lat w jednej organizacji, tak? No bo firma się zmienia dynamicznie. Firma cały czas rośnie, firma się cały czas zmienia. Ja jak przychodziłem do Allegro, nie wiem, Szymon Bańka, Łukasz Jaworski, Tomek Dudzia, który jest jednym z founderów Allegro, jak mnie zatrudniali, byłem pierwszym inżynierem sieciowym, który tam miał za zadanie: Mazek, posprzątaj tą sieć, no, zrób coś z tym. Okej. No, a w tej chwili już jest no, dużo więcej osób w całym inżynieringu. Wtedy było, nie wiem, 15-20 osób chyba, jak przychodziłem. No to w tej chwili już ponad 2000. Ta firma się cały czas zmienia, rozwija, powstają nowe biznesy, nowe rynki, nowe pomysły. Nie zdarzyło mi się nudzić. Jak się nudzę, to wtedy idę do swojego aktualnego przełożonego i mówię: słuchaj, czegoś potrzebuję nowego. Dla mnie w ostatnim czasie takim nową rzeczą właśnie było zajęcie się internacjonalizacją platformy tam 2 lata temu. W ostatni rok spędziłem, praktycznie mieszkałem w Pradze i zajmowałem się zespołem czeskim. I to też było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie i super ciekawe. Jak skleić dwie osobne organizacje w jedną, żeby jeszcze pracowała jako jedna organizacja, żeby zbudować jeden stack technologiczny, żeby zminimalizować ryzyko jakichś tarć, nieporozumień, napięć, mniejsza firma, większa firma, my kupujemy, wy jesteście kupowani, nie? No to rodzi bardzo dużo ciekawych sytuacji. Nie? Tak, tak. W ogóle wydaje mi się, że u nas bardzo mało, przynajmniej ja, ciężko mi jest znaleźć informacje o tym, jeżeli mamy jakiś tam merchant acquisition, tego typu transakcje i co się dzieje w tych organizacjach, jak sobie ludzie radzą, jak menadżerowie. Jest
po pierwsze na pewno jesteśmy młodszym rynkiem, więc u nas tych transakcji jeszcze stosunkowo może nie było tak dużo, no nie? No ale to też jest taka nauka, którą na 100% nie tylko powinniśmy czerpać z zachodu, za wielkiej wody też i tych opowieści, ale też właśnie dzielić się tą wiedzą. No i właśnie de facto dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy. I jedną rzecz mam, jeżeli chodzi o twoje obecne działanie, to ile osób do ciebie bezpośrednio raportuje? Tak jakbyś miał... 8. Ja staram się nie przekraczać tej liczby. To jest, to jest zazwyczaj, staram się trzymać się tej 8. Te osoby oczywiście są w różnym stopniu dojrzałości i też relacji ze mną. Część z tych osób jest świeżo w moim zespole, część jest bardzo długo i oni dokładnie wiedzą, czego ja potrzebuję, czego oczekuję i znają moje ruchy, zanim nawet ja je wykonam. A część osób po prostu z nimi pracuje, uczą się mnie, ja się ich uczę, poznajemy się nawzajem, co ja mogę dać takiej osobie, czego mogę się nauczyć od takiej osoby, bo też te obszary, którymi się zajmuję, się zmieniają. Pod spodem jest struktura prawie 600 osób, nie? Także to jest dosyć duża organizacja, no ale bezpośrednio to jest 8 osób. Później jest nieogarnialne. Ja naprawdę dużo pracuję z tymi ludźmi, nawet zrobienie face to face'u z każdą z osób, to już zaczyna być dużo czasu. Nie? Tak, tak. Czyli ja generalnie mam taką zasadę, którą każdemu menedżerowi podpowiadam, że jeżeli ktoś do ciebie raportuje, to powinieneś mieć powód, żeby z tą osobą pół godziny w tygodniu porozmawiać. Jeżeli nie masz powodu, potrzeby, Tak. to znaczy, że ta osoba nie powinna do ciebie raportować. Dokładnie. To jest coś tutaj. Absolutnie tak. Pomyślcie o innym układzie, bo coś jest nie tak. W sensie więc i to już pokazuje, że siłą rzeczy nie można mieć, nie wiem, 40 osób, no bo zajmujesz się tylko tymi półgodzinnymi spotkaniami, tak, żeby więc jakby to. No, wtedy to się robi czysto zasadzie. administracyjne, że ktoś do ciebie raportuje nie wiem, w grafie organizacyjnej, tak? Ale jeśli ty nie spełniasz osobą, nie pracujesz, jeśli ona nie ma nic do ciebie, to okej, no to możesz być tą osobą, która tam akceptuje urlopy lub inne rzeczy. Nie? Tak. To jest, jak to się mówi, jesteś osobą wtedy doskonale nieważną, tak, w tym procesie, tak, akceptacji urlopów. I tak nie wiesz, co tam się dzieje, więc jakby, no dobra, to żadnej akceptuję. wartości średnio dodaje wtedy. Tak, dokładnie. Dobra, a co to znaczy w ogóle pracować z tobą? Powiedziałeś właśnie, że są różne osoby, masz 8, w sensie tak, nie wiem, czy chcesz powiedzieć właśnie, jak wygląda wasz tydzień, czego ty oczekujesz, jakich postaw? Wiesz co, to też, ja się zmieniam, dojrzewam i jakby moja sposób pracy z menedżerami się zmienia. Ja staram się patrzeć na całość tej organizacji, którą zarządzam i też całość inżynieringu Allegro jako taki system. Ja jestem jednym z elementów tego systemu, jestem tym silnikiem, który napędza ten system, takim technicznym silnikiem powiedzmy. I ten silnik ma działać. I teraz jak spojrzę, tak zawężę sobie ten obszar na swój, to chodzi o to, żeby to chodziło gładko, nieprzerwanie i żeby nie podawało zbyt dużo dystrakcji, żeby nie odciągało innych zespołów od swojej właściwej pracy. Więc staram się tak pracować ze swoimi menedżerami, żeby oni mieli w głowie tych swoich wewnętrznych klientów, bo ja jestem wewnętrznym dostawcą technologii tak naprawdę dla platformy Allegro. Klienci zewnętrzni bardzo mało widzą mojej pracy, widzą trochę mojej pracy, tak żeby nasi ci wewnętrzni klienci nie wiedzieli, że my istniejemy, to jest przede wszystkim, nie przeszkadzać im, a z drugiej strony to jest zapewnić, że my jesteśmy platformą bezpieczną, że nie wiem, wszystkie compliance'owe regulacje czy wymogi spełniamy, że jesteśmy w stanie dostarczyć informacji o tym, ile kosztujemy, co jest ważne, co jest mniej ważne w naszym backlogu działań. I ja pracuję, tworzę taki zespół wspierający siebie, bardzo biorący odpowiedzialność za to, co robi i myślący nie tylko o swojej domenie, ale myślący o właśnie całym tym systemie. Posłuchajcie, jak tutaj coś zrobię, wrzucę jakieś tam, nie wiem, wymagania, oczekiwanie, to może wpłynąć na ileś rzeczy, na tą układankę. I ta układanka zaczyna się chwiać, sypać, trzeszczeć. Nie, ja staram się patrzeć na to właśnie na taki działający, dosyć duży system. Nie? Okej. I tutaj dalej, bo to jest zawsze jestem bardzo ciekawy właśnie tego
bo każdy menadżer ma swój styl, są różne sytuacje i na ile to jest faktycznie zespół, w sensie, że pracujecie, mówię, że 8 osób jest to, że w 9 pracujecie razem i macie wspólne inicjatywy, a na ile to jest właśnie taka relacja 1 na 1 z tymi poszczególnymi osobami, które mają duże odpowiedzialności, to jest raczej taki ich mentoring, żeby im pomagać, czasami jakby potrzebują sparring partnera, tak? Ja też mam takie sytuacje, że po prostu dzwonię tylko do swojego szefa, żeby pogadać z nim chwilę, żeby powiedzieć coś na głos i nie potrzebuję nawet czasami, żeby coś więcej jakby mi odpowiedział, bo ja już sparring się odbył, tak? Już dziękuję. Tak, ja nie niańczę ludzi, nie wchrzaniam się ludziom w ich robotę, bo oni z założenia mają się znać na swojej robocie, są odpowiedzialni za tą robotę i to jest ich robota, żeby ogarniać swój kawałek. Ja często z nimi rozmawiam, żeby mieli właśnie z kim odbić myśli, żeby zwrócić im uwagę nie wiem, na priorytety, bo ja troszkę widzę szerzej, mam większy dostęp do informacji, nie? To jest naturalne z organizacji. Jestem na innych spotkaniach, jestem na spotkaniach, nie wiem, takiego senior managementu czy exec teamu, spływa do mnie więcej informacji, ja tą informacjami się jak najszerzej, jak potrafię dzielę, ale też zwracam uwagę, jaki to ma wpływ na poszczególne te fragmenty tej mojej organizacji, na co powinniśmy może docisnąć, a co powinniśmy może odpuścić i żeby wesprzeć firmę, organizację. Ja myślę, że jestem dosyć łatwy we współpracy, nie jestem jakiś trudny, ale mam bardzo jasno określone oczekiwania, bardzo mocno nastawiam na odpowiedzialność za to, co robi. To się tak ładnie nazywa ten ownership, nie? To takie poczucie, że to jest moje i dbanie o to, ale też patrzenie też na tą taką okolicę dookoła, te przysłowiowe papierki, jak leży papierek na korytarzu, nie wiem, że go po prostu mijam, nie? Jego też trzeba podnieść czasami, nie? Bo to też jest kawałek naszego życia. I też współpracę. I teraz pytałeś o ten zespół. My kiedyś mieliśmy takie warsztaty właśnie, czy jesteśmy zespołem, czy jesteśmy grupą ludzi ze sobą współpracujących sprawnie. I wyszło nam raczej, że jesteśmy to drugie. Jesteśmy bardzo dobrze ułożonym zespołem takich ludzi, którzy świetnie ze sobą współpracują, rozumieją swoją rolę, rozumieją swoją domenę i rozumieją też wpływ na inne kawałki tej domeny. Ja nie potrzebuję, ja staram się nie mieszać prywatnego życia z zawodowym, prywatne życie i tak swojego też nie wkładać do firmy i nie wchodzić do ludzkiego życia. Przyjaźnie są poza firmą, jakieś takie powiedzmy głębokie przyjaźnie, chociaż mam wielu przyjaciół też, którzy wyszli z Allegro, no bo to siłą rzeczy po 18 latach, ale tu staram się patrzeć na to przez pryzmat takiego systemu właśnie zespołu, który ma określony cel do osiągnięcia, ma określone zadania. I ja to lubię. Lubię osiągać cele. Tak, bo często ja się spotykam z tym, że osoby myślą, że właśnie mają zespół, a się okazuje, że to właśnie często nie jest zespół, to są indywidua, które pracują. Czasami ktoś na siłę chce stworzyć, jakby sprawić, żeby te osoby w jakiś sposób zaczęły z sobą współpracować albo jakieś tam więzi budować między nimi, co to jakby może to nie jest ta energia, na którą powinniśmy się właśnie skupić. Wiesz, tak? Jakby to pomaga, nie? To znaczy, jeżeli się znamy bliżej, rozumiemy swoje potrzeby, trochę swoją charakterystykę, te wszystkie testy, nie wiem, tych testów jest milion, te kolory, MBTI, jakieś tam cuda, pianki, robiliśmy tego dużo, to trochę pomaga zrozumieć innego człowieka, nawet wejść czasami w taką sferę prywatną, żeby ktoś powiedział, jaki ma background, skąd on się w ogóle wziął w tym miejscu, nie? Że ja tam, nie wiem, wychowałem się na wschodzie, taka była moja ścieżka, tu, tam to robimy, aha, to stąd ty to masz, a dlatego się tym ciągle interesujesz, no bo ty, no tak, jak masz background siecowca, to wiadomo, że będziesz się tym interesował, nie? Więc to tak, też pomaga. W myśl zasady, jak masz motek w ręku, to wszędzie widzisz gwoździe, no nie? Więc jakby to jest na tej zasadzie. Dobra. Powiedziałeś o jednej rzeczy, o tym ownershipie, no nie? I bo to generalnie jest tak, że jak deklaratywnie zapytamy ludzi, no nie, czy bierzesz odpowiedzialność za swoją pracę, tak jakiś wywiad byś przeprowadził, no to nie znajdziesz nikogo, kto powie, nie, ja nie biorę. Ja akurat jestem tym liderem, który nie bierze odpowiedzialności za swoje decyzje, no nie? Więc jakby to deklaratywnie to jest 100 na 100, każdy odpowiada, że jest odpowiedzialny, bierze odpowiedzialność, czuje się zaangażowany, te rzeczy będą działały. Ale w jaki sposób, jaki ty masz taki, no, wiem, że nie ma jednej ale może masz jakieś właśnie coś, co ci na przykład ostatnio fajnie zadziałało, co buduje właśnie to poczucie tego, że
czuję się właścicielem danej rzeczy, albo właśnie w organizacji mam wpływ, no nie? Ja nie wiem, czy na to jest metoda, żeby to zbudować. To jest moje oczekiwanie, które bardzo jasno i mocno wyrażam. E, A, to dobre. Ja też oczekuję, że będziemy coraz lepsi, że ta poprzeczka idzie cały czas w górę. Nie może być tak, że no jak działa, to działa, no to co się interesujesz, nie? No przychodzi, nie wiem, 100 alertów na godzinę, no ale w sumie nic się nie dzieje, no to niech przychodzi do 100 alertów. Ja mówię, nie, no to zróbcie tak, żeby było 50, ale zróbcie to tak, żeby było 20, a zróbcie, żeby ich w ogóle nie było, nie? No bo przecież to no, można tak zrobić, nie? Nie wiem, jak mamy jakiś system działający, no to dobra, to co można usprawnić, żebyśmy nie musieli zatrudniać dodatkowych 2 osób, a żeby to ciągle działało i mogło rosnąć, nie? Moim takim ideą fix kiedyś była wielkość mojego zespołu w stosunku do całego zespołu inżynieringu. No wychodziliśmy gdzieś od 25, chyba 7%, jakoś tak, ileś tam lat temu. W tej chwili to jest w granicach 15, 14. I my specjalnie nie rośniemy. Zespół inżynieringu rośnie znacznie szybciej niż my rośniemy i to jest bardzo dobrze. Jestem z tego bardzo dumny. Ale żeby to osiągnąć, to trzeba pracować z zespołami. Co możemy zrobić mądrzej, lepiej, żebyśmy nie musieli tak mocno rosnąć. To jest takie ryzykowne, nie? Bo czasami przesadzę i zdarzyło mi się kilka razy przesadzić, że po prostu zagłodziłem zespoły albo zasypałem ich ilością pracy, ale ale to się zdarza, ale też udało się po prostu dojść do takich momentów, że automatyzujemy swoją pracę, albo widzimy, że praca jest jakaś bez sensu, że można coś inaczej zacząć robić. Ja bardzo mocno wyrażam takie oczekiwanie i jak pracuję z zespołami, robimy, nie wiem, czy przeglądy kwartalne, czy planowania kwartalne, to zwracam uwagę na to, po co my to robimy i czy to nam poprawia ogólną jakość, czy to jest po prostu rozwiązanie jakiegoś problemu tu i teraz, czy to jest inwestycja w naszą skalowalność, w nasz budowanie takiego frameworku technologicznego na rok, na 3 lata, nie wiem, na 5 to bym już nie zaryzykował, bo to już jest bardzo daleko. To się wszystko może wydarzyć. Dokładnie tak, nawet jak mówiliśmy o tym właśnie, jakiej byliście wielkości jeszcze w czasach COVID-u, tak, więc to są te rzeczy. U mnie w ogóle takim aspektem, który tu u ciebie też to usłyszałem, to też jest budowanie tego poczucia bezpieczeństwa, ale też takiego poczucia własnej wartości osób, no nie? Że jakby jednym z takich moich rzeczy, które często spotykałem się, po co to robisz, to było wysyłanie ludzi na rozmowy rekrutacyjne, żeby chodzili na zewnątrz, że jakby założenie było takie, że my się będziemy zmieniali, będziemy wywracali, będą stanowiska nam się zmieniały, będą nam się obowiązki zmieniały i nie możesz mieć poczucia takiego, że będziesz się bał coś zmienić, bo możesz stracić pracę. W sensie ty idź na rynek, zobacz, że jesteś super specjalistą, mnóstwo osób chce cię zatrudnić, czuj się bezpiecznie i to poczucie takie, śmieję, że takie poczucie bezpieczeństwa powodowało, że te osoby nie bały się nagle, pomówimy, że tą część, ewidentnie, nie wiem, kolokwialnie mówiąc, nie żre, trzeba to zmienić. Czymś, co się zajmowałeś przez ostatnie 3 lata już jest nieużyteczne albo nikt tego nie potrzebuje. Trzeba pójść dalej, więc jakby nie trzymaj się tego kurczowo, nie broń, że nie, ale to się jeszcze przyda. To jeszcze taki klocek, jak zostaje ci ze składania mebli, że odkładasz go, pomoże, kiedyś się przyda. Tak, się. Tak, przyda się, no nie? Więc to jest to i to było takie właśnie budowanie tego, że ludzie czują się właśnie raz, że bezpiecznie, a dwa, i to bezpieczeństwo można różnie definiować, a drugie to, że mają poczucie własnej wartości, tak, że one czują, że właśnie tutaj są dlatego, bo im się tu podoba, chcą i mogą w każdej chwili bo ja bardzo bałem się takich sytuacji, w których osoby czują się zagrożone. Bo wtedy jest bardzo ciężko o jakąkolwiek zmianę. To było takie dla mnie... To wydaje mi się, ale prawie, że jestem przekonany, że udało nam się uniknąć budowania wież z kości słoniowej, takich fortec, wiedzy. Od tego systemu to jest tam Janek i tylko Janek zna ten system i do niego trzeba przychodzić i Janek się nie dzieli wiedzą. To jak takie sytuacje wyłapujemy, ale jest ich bardzo rzadko, tak ostatnio sobie nie przypominam, to zawsze Janek ma sparring partnera lub jest odsunięty od danego technologii i jest ktoś wstawiony, mówi stary, będziesz to robił 3 razy wolniej albo musisz się nauczyć, ale musimy rozproszyć tą wiedzę, bo ten tramwaj może, któremu nikogo nie życzę, ale może uderzyć w dowolnego z nas, nie? Ten bus hit ratio tak zwany. To nie jest metoda. Nie wiem, też w Allegro mamy dużo tej turystyki takiej wewnętrznej, że ludzie wędrują między zespołami. Czasami są pchnięci do tego, ale większość z niej odbywa się po prostu, człowiek potrzebuje zmiany, chce się czegoś nauczyć innego
już widziałem migracje przeróżne, wiesz, ze strony menedżerskiej do strony inżynierskiej, z bazodanowców do strony deweloperskiej, z operatorów monitoringu do dewelopersków, do architektów. Ludzie sobie migrują, odkrywają swoje technologie, łącznie z przejściami, nie wiem, czy z finansów, czy pamiętam, dziewczyna była kontrolerem finansowym, jest programistką frontendową. To pozwala się rozwijać w bardzo różnych miejscach i budować, tak jak mówisz, takie, wiesz, poczucie własnej wartości. Allegro jest jeszcze takim fajnym miejscem, uważam, bo ten headquarter tak zwany jest tu. Nie w Kalifornii, nie w Amsterdamie, nie w Londynie. To, jak to działa, to, jak to jest zbudowane, my o tym decydujemy. No to jest to, bo to wszystko buduje się w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Pradze, we Wrocławiu, w Toruniu, w tych wszystkich lokalizacjach, w których jesteśmy. To my o tym decydujemy i to nam pozwala naprawdę uczyć się bardzo różnych fajnych rzeczy i daje taką przestrzeń do uczenia się, czego nie zawsze się dostaje, wydaje mi się, w dużych firmach. Nie? Też jest, Allegro jest dużo firm, ja je idealizuję, bo ja jestem 18 lat, więc ja widzę głównie te dobre strony i wiem, jak rozmawiam ze swoimi, tam, nie wiem, ze swoim zespołem, mówię, Marek, to wszystko widzisz w takich różowych kolorach. Mówię, tak, bo ja tymi rzeczami, które są trudniejsze, czasami staram się nie zaprzątać głowy, zwłaszcza nad takimi, na których nie mam wpływu, ale mam wpływ na to, jak po prostu postrzegam swoją pracę i to, co robię. Jak coś mnie kręci, to po prostu tam w tamtym kierunku zmierzam. Idę za światełkiem. No to jest bardzo ważna rzecz, co właśnie powiedziałeś o tym, że jest to tworzone tutaj, że faktycznie to jest jakiś tam powód do dumy. No i druga rzecz, coś co pewnie buduje no to markę znają wszyscy tak w Polsce, więc jakby ja się śmieję, że zawodowo najczęściej zajmuję się tymi częściami, które mi się jakby nie pochwalę się mamie, że coś zrobiłem, tak? Bo nawet jakby nie ma, większość moich projektów nie ma interfejsu użytkownika, więc jakby tak jak u ciebie, więc jakby ciężko jest. Więc możemy się chwalić brandem, tak, że to w tym brandzie, ale co tam pod spodem się wydarzyło, no to już jest jakby inna rzecz. Miałem taką ostatnią refleksję, że nie pamiętam, kiedy mój projekt miał interfejs użytkownika, tak, wiesz, taki już czym się zajmowaliśmy. I to też powoduje takie inne patrzenie na problemy, które się dzieją. No dobra, i tutaj przechodzimy właśnie do tego momentu łączenia, bo po pierwsze tak, twoją ksywę, no to nawet jeżeli z kimś nie pracowałeś, no to generalnie w firmie znają wszyscy pewnie. Tak jakby nie wiem jak teraz, ale jeszcze parę lat temu, no to było prawdopodobnie, jak ktoś powiedział Marcin Mazurek, to była duża szansa, że jakby nie wiadomo było o kogo chodzi, ale po ksywce, no to już wiemy o kogo chodzi, tak? Więc jakby na tej zasadzie, no ewidentnie ten autorytet miałeś. W sensie zbudowany przez wiele lat, to jakby to nie jest tak, że dostałeś go za darmo, to są, wiesz, jest ciężka praca. No i jakie dla ciebie osobiście to było takie zderzenie, no że trochę to wszystko zniknęło, tak? No bo nagle wchodzisz w nowe środowisko i te wszystkie jakby trochę kiedyś mogłeś tak pewnie pomyśleć, że wchodzisz na spotkanie, no nie musisz się przedstawiać, no bo wszyscy wiedzą, kim jestem, no nie? Jakby tutaj jest tak, że o kurde, ja muszę się przedstawić, no nie? Jakby to jakby na tej zasadzie. Jak to było dla ciebie takim, ile razy miałeś ten taki szok, że te osoby, no poznajesz je od zera, tak? I one ciebie. Allegro już jest dużą firmą, dużo częściej się przedstawiam niż kiedyś, nie? Więc nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy muszą wiedzieć, z niektórymi częściami organizacji w ogóle nie mam punktów styczności albo bardzo mało. Znaczy, tu ja na pewno mówię o tej części technologicznej. No, jakby... Tak, aczkolwiek wiesz, ja staram się bardzo pokornie podchodzić do tego, co robię i co zrobiłem i z pokorą patrzeć na też na to, co ludzie robią. Ludzie robią fantastyczne rzeczy, wiesz. Jak wchodziłem do tej organizacji czeskiej tam, nie wiem, rok temu, mniej więcej, prawie że dokładnie rok temu, no to wiesz, anonimowym człowiekiem. Ja tam się pojawiłem kilka razy w trakcie procesu tam, nie wiem, czy due diligence'u, czy no, początkowych tych etapów łączenia firm, a później zostałem poproszony, żeby Mazek, no to spróbuj skleić te organizacje technologiczne, nie? No to ja byłem zupełnie anonimowym gościem z Polski, z Allegro, z firmy, która gdzieś tam jest w Polsce. Nie? I to było dosyć trudne dla mnie, aczkolwiek ja wiesz, z dużą pokorą i z dużym szacunkiem i z taką próbą wsłuchania się w to, czego ci ludzie potrzebują i jak można pomóc. Wiesz, mi bardzo zależało na tym, żeby ta organizacja wkleiła się, wtopiła
w Allegro. Bo ja też, wiesz, ja jestem fanem Allegro, nie? Bez względu na to, czy w którym momencie jestem tego życia swojego allegrowego. Jestem fanem Allegro, uważam, że ma fantastyczną kulturę. I ja w to wierzę. Naprawdę w to wierzę, więc tym swoim kolegom czy z Pragi, z Brna też mówię, słuchajcie, to jest świetna organizacja technologiczna, to jest doskonała organizacja inżynierska, budujemy fantastyczne rzeczy. Rozumiem, że macie swoje platformy, swoje zabawki, macie tam te swoje wszystkie systemy, nad którymi też pracowali kupę lat, mówię, i z całym szacunkiem musicie przeskoczyć przez ten moment taki, że wy jesteście częścią Allegro, jesteście Allegro Praga, Allegro Brno, jesteście Allegro, budujecie platformę Allegro CZ i możecie wskoczyć do tego pociągu, który was zawiezie naprawdę w super rejony. I to się częściowo udało, w dużej części, bo część ludzi oczywiście nie wytrzymała tego i powiedziała, że słuchajcie, to nie jest dla mnie gra, ja chcę robić coś innego, chcę robić w mniejszej skali. Było to zbyt trudne, pożegnanie się też z produktami, nad którymi oni pracowali tam, nie wiem, 15 lat. Ludzie nie wytrzymywali tego, ale część wskoczyła i w tej chwili duża część tego inżynieringu pracuje na stacku technologicznym Allegro. I dla mnie jest totalnie zaskoczeniem, jak szybko się go nauczyli. Jedno to są bardzo mądrzy ludzie po prostu. Dwa, mają świetnego menadżera Pawła Brecika w Pradze. Trzy, uważam, że ten nasz stack technologiczny jest całkiem niezły, skoro można tak szybko w niego wejść. Nie? Myślę, że cztery też dodałbym, że ta kultura Allegro i ludzie, którzy po prostu, bo to też się odbywało na zasadzie turystyki. Ktoś tam, nie wiem, jedna osoba z Pragi dołączała do jakiegoś zespołu i mówi, dobra, to słuchaj, to teraz będziemy pracowali nad takim featurem. Tu masz to, tu masz to, tu masz takie klocki, tu masz takie klocki, tak to wygląda. Po miesiącu, po 2 miesiącach, po 3 miesiącach, dobra, to jesteś samodzielny, wracasz do Pragi, pracujesz nad swoim projektem, nie? Który jest częścią już Allegro. No i to się dzieje w tej chwili. Ja myślę, że już powoli się wylogowuję z pracy z zespołem praskim. Są samodzielni, są częścią Allegro. Te eventy, o których tam wspominałeś, które się dzieją w Pradze pod tym brandem Allegro Tech, prowadzone też przez Czechów. Mamy po prostu kolejne biuro. Kolejne biuro w Pradze. Na pewno wyzwanie było podwójne, tak? No poza tym, że jakby nowa organizacja, inny kraj, tak? Jakbyśmy inna kultura mimo wszystko. Inna kultura, jakby bariera językowa, tak? Jakby super, wszyscy mówimy po angielsku, ale na koniec wyrażenie tych samych emocji, czy właśnie powiedzenie nie dla nas może być inaczej odbierane, więc jakby to jest wiele tych aspektów, no nie? Więc jakby duże wyzwanie, ale mam takie w sumie pytanie, bo jestem pewny, że robiłeś jakiś plan na to, tak? W sensie siadłeś, nie wiem jaką masz technikę takiego, przepraszam, kolokwialnie rozkminiania problemów, tak? Czy to są jakieś mapy myśli, Todoista, wiesz, jakiś analiza SWOT, wiesz, jakby nie wiem w jaki sposób ty podchodzisz do takiego zadania, bo wyobrażam sobie też ciebie jako osobę, jak dostałeś to zadanie, to spakowałeś plecak i pojechałeś, tak? W sensie, wiesz, i później się zorientować, co tam trzeba zrobić, no nie? To raczej też mam takie coś takiego, ale jakbyś teraz popatrzył retrospektywnie na te rzeczy, które sobie myślałeś, że pójdą nie tak, albo co pójdzie na 100% dobrze, czy gdzieś miałeś taką refleksję, że spodziewałem się tego, a to było kompletnie inaczej, no nie? Wiesz co, jakby nie zakładałem, że pójdzie nie tak. Ja bardzo w otwarte karty grałem z tym zespołem, nie? I gram do tej pory. Bardzo Cię mówię, słuchajcie, macie szansę wskoczyć do dużej organizacji, dużej, fajnej inżynierskiej organizacji. Ja Wam w tym pomogę. Znam wszystkich w Allegro, wszystkich w inżynierskiej, powiedzmy, części, przynajmniej organizacji tej technologicznej. Mogę Wam zbudować dowolną ilość mocy do dowolnej osoby. Przywieźć te osoby tutaj, albo zabrać Was, nie wiem, do Warszawy czy do Poznania. Albo się w to zaangażujecie i będziemy to budować, albo zaczniecie sobie szukać nowej pracy. Nie? Bo to są dwie takie alternatywy. Ja dużo czasu spędziłem po prostu będąc z nimi, słuchając, co się dzieje, rozmawiając, starając się poznać te systemy, starając się zrozumieć kulturę organizacyjną, która jest inna. Co było dla Ciebie taką właśnie różnicą, którą na przykład zauważałeś, tak? W sensie w tej kulturze organizacyjnej? To my jesteśmy nastawieni w Allegro to jest bardzo relacyjna kultura. Wszyscy ze sobą rozmawiamy, bardzo dużo.
Jesteśmy bardzo blisko zespołów komercyjnych, bardzo blisko zespołów, w ogóle te zespoły się przenikają. Tam było dosyć klasycznie, było IT i był zespół komercyjny. Na 2 piętrach jeszcze rozstawiony. Nie? Przynajmniej kurde, zmieszajmy to. Nie do końca się to udało, ale to była podstawowa trudność, że ludzie ze sobą nie rozmawiali pomiędzy piętrami. I my zaczęliśmy po prostu wlewać tą kulturę i budować też takie oczekiwania. Słuchajcie, jesteście 5 metrów od siebie, po prostu się spotkajcie. Czasami się spotykaliśmy ze mną, nie? Ja byłem takim facylitatorem spotkań. No i musiałem się nauczyć kultury, musiałem się też nauczyć czeskiej trochę kultury, no? Bo to też jest troszkę inaczej. Mi się zawsze wydawało, nie wiem, tak jak miałem naiwne chyba podejście na początku, że Czesi i Polacy to w zasadzie jedno i to samo, nie? Bo mamy różnym się językiem, może, nie wiem, trochę piwo inne jest, nie? Ale okazuje się, że nie do końca, wiesz, ta kultura nasza jest inna. Jak robiliśmy takie, nie wiem, kiedyś rozmawialiśmy akurat na Impakcie, 2 lata temu chyba była Nicole, ona jest profesorem na INSEAD-zie. No i ona robiła taką mapę, ma takie narzędzie do robienia mapy różnic kulturowych pomiędzy różnymi nacjami. Bardzo fajne narzędzie. I się okazuje, że tam są takie różnice i to takie dosyć mocne różnice. W przyjmowaniu, w dawaniu feedbacków, w otwartości, w komunikacji, nie? Że my jesteśmy bardziej bezpośredni, Czesi trochę mniej, że ten taki feedback, który ja byłem zaskoczony, bo się okazuje, że my jesteśmy kawa na ławę, a tam trochę to jest inaczej sprzedawane, nie? Więc no tego też się trzeba było nauczyć, no ale to mi zajęło trochę czasu. Polubiłem się z Pragą bardzo, polubiłem się z tamtymi miejscami i z dużym sentymentem teraz już właśnie dawno nie byłem w Pradze przez ten Nepal. Muszę pojechać i odwiedzić swoje miejsca i tych ludzi. Nie no, umówmy się, dobre miejsce, tak? W sensie tak jakby tutaj jakby już nie wymawiając innych nazw, innych miast, no ale tak jakby no Praga na pewno jest dobrym miejscem. Jest bardzo fajna, jest bardzo ciekawa, są świetni ludzie, świetni inżynierowie i inżynierki, to zawsze ja zazdrością patrzyłem na Czechy, na Pragę. W świecie open source'u my odstajemy od Czechów, moim zdaniem, strasznie dużo. Oni są zaangażowani w bardzo wiele projektów, tam dużo rzeczy powstaje, duże, fajne firmy, też duże korporacje mają w Pradze swoje siedziby, Microsoft, Oracle, Red Hat, można by wymieniać, nie? Masę dużych firm, które mają inżyniering w Czechach. Nie? Tak, no i też sporo startupów technologicznych, tak? W sensie to jest tak, że tam jest dużo tej części, że powstają narzędzia, które są... Ja się później czasami dziwię, tak? Bo właśnie mamy takie sytuacje, gdzie chcemy sobie korzystać i patrzę, to z Czech, tak? Od naszych... I akurat jest ta możliwość, żeby właśnie się dowiedzieć. Akurat też Praga jest na tyle mała, że tam wszyscy znają, tak? Więc jakby tak śmieję się w tym, rozumiem, że to środowisko IT też jest, ma więc jakby prawdopodobieństwo, że jak znasz kogoś, to on pewnie zna kogoś, kto zna kogoś i już tam jest, więc jakby to też dużo daje, ale właśnie wyobrażam sobie, że to mówię, dalej będę trochę do tej części osobistej, że dla ciebie to było spory szok, no, osoby, która pewnie w Poznaniu, właśnie w tej branży naszej IT po prostu znają cię wszyscy, tak? Jakby na tej zasadzie. Tam jesteś właśnie anonimem, nie? Jeszcze, nie wiem, może przesadzę, jak powiem agresorem, ale to wiesz, to jak jest jedna firma kupuje drugą, to zawsze się patrzy, przyjechali, nie? Z Polski. Tak. I dużo czasu mi zajęło, zanim zbudowałem jakieś zaufanie, takie, chociaż trochę, nie? Ktoś zaczyna z tobą rozmawiać i zaczyna mówić tak naprawdę, co go boli, co się dzieje, z czym ma wyzwania, z czym ma problemy, że nie przyjechałeś po to, żeby tam, wiesz, myszkować, tylko po to, żeby faktycznie pomóc rozwiązać problem. Nie? No, myślę, że już mam to. Okej, no i tu na 100% jest tak, że to się buduje właśnie czynami, tak? W sensie słowa, nie czyny, więc jakby znowu deklaratywnie znowu można powiedzieć, że jakby nie jestem waszym oprawcą i tego, no ale to po prostu trzeba pokazać z czasem, więc to zawsze będzie wymagało. Mówiłeś dużo o tym właśnie, że zaszczepiliście ten gen swojej organizacji, ona się rozlała, a z ciekawości co przyjęliście? Bo to też jest zawsze... Bo na pewno są takie rzeczy, które się okazały, że to jest ciekawe. To była mniejsza organizacja, więc mimo wszystko te procesy się rozlały na tą czeską organizację, chociaż one się tak wymiksowały, ale w tej technologicznej organizacji, tej części mojej zwłaszcza, ja zmiksowałem organizację. To była pierwsza rzecz, którą myśmy zrobili. Jeden z czeskich menadżerów zaczął po prostu być liderem zespołów polsko-czeskich i odpowiedzialny za kawałek platformy Allegro.
Myśmy, myśmy to zmiksowali tak naprawdę, że w pewnym momencie te zespoły musiały przeskoczyć na język angielski, cała dokumentacja musiała przeskoczyć kompletnie na język angielski, a nie czasem. I nagle się okazało, że te klastry, nie wiem, przykładowo kubernetesowe klastry, które są w Pradze i w Poznaniu, czy Warszawie, czy tam gdziekolwiek, no to są zarządzane przez zespoły polsko-czeskie i tak samo polskie zespoły odpowiadają za klastry w Pradze, tak samo praskie zespoły odpowiadają za klastry czeskie. Nie? Taki ruch myślę, że nam pozwolił bardzo szybko niwelować, budować zaufanie pomiędzy tymi zespołami. No i się okazało, że te zespoły faktycznie są traktowane poważnie, że ich wiedza i skill jest traktowany poważnie, że daje się im w odpowiedzialność bardzo ważne dla platformy systemy i ich błąd też może kosztować nie tylko, nie wiem, platformę, którą kupiliśmy, ale też platformy, która była kupującą stroną. Nie? Trochę to trwało, było trochę wyzwań językowych, też było trochę wyzwań. Nie wszyscy po obu stronach tak płynnie mówili po angielsku. Ja sam też, mój angielski musiał się szybko podciągnąć, nie? No bo nagle jak używałem czasami angielskiego, to teraz w zasadzie rzadko mówię po polsku. Tak, urzędowy wam się zmienił Tak, po prostu. urzędowy nam się urzędowy tak, się zmienił. tak. No ale więc... to jest z korzyścią dla wszystkich, jakby, i to też wszystkim podkreślam, słuchajcie, macie unikatową szansę pracowania w jednej z największych platform inżynierskich, takich technologicznych w Europie, przynajmniej, jeszcze, która się staje platformą międzynarodową, podszkolicie się technologicznie, zobaczycie, jak się pracuje w różnych krajach, nauczycie się języka angielskiego dużo lepiej, no, same plusy. Nie? Ta taktyka z tym, żeby miksować zespoły, no to oczywiście teraz się wydaje, oczywiście, że trzeba tak zrobić, no nie? W sensie tak, wiesz, każdy powie, nie, no to zmiksuj zespoły, no nie? No ale z drugiej strony masz odpowiedzialność za coś, co działa. To jest, jakby to nie jest tak, że możesz się bali. na rok wyłączyć. Nie? Na początku. Tak, tak. Tak, no bo to jest taki element, bo teraz właśnie po fakcie się zaczną mówić, o co, ja wiedziałem, że tak będzie, że trzeba zmiksować, tutaj tak zrobić i ale to było na 100% duże wyzwanie. Zakładam, że trzeba też o tym pamiętać, że no jednak przyglądaliście się, z jaką organizacją zaczynacie działać, więc jakby to nie jest tak, że wybraliście losową firmę i to chodźcie, damy wam hasła tam, nie wiem, do Kivolta macie i się bawcie na naszym klastrze, no nie, więc jakby z tej perspektywy, więc jakby to jest ten aspekt. A jak się na przykład, jak patrzysz na to, na przykład zmieniła wasza, nie wiem, szybkość dostarczania nowych właśnie feature'ów, no nie? W sensie, czy to się poprawiło, mierzycie to, czy właśnie ten okres takiego, wiesz, tego merge'a trwał tak, że była trochę stagnacja, czy w ogóle się jakby patrząc, nie zauważyłeś, że coś się działo? Znaczy, to się nam specjalnie nie zmieniło, nie? No bo jakby tutaj platforma sobie idzie swoim rytmem, ten stack narzędziowy się nie zmienił. Doszło nam trochę systemów do utrzymania. Doszło nam tych systemów, które były po stronie czeskiej, związanych z grupą MOL i z CZC. To musieliśmy to ogarnąć i też, ponieważ to były znacznie mniejsze organizacje, też dociągnąć do naszego takiego standardu, powiedzmy, technicznego i też compliance'owego i bezpieczeństwa. I to nam trochę zajęło czasu. Ale tutaj nie wpłynęło to na ten nasz stack technologiczny. Zresztą my jesteśmy w trakcie już od, myślę, że tak kilku lat, bardzo mocno, jeszcze wtedy się nie nazywało, ale teraz to już się nazywa Developers Experience. To jest ten buzzword, który tam gdzieś wszędzie pływa. To się okazuje, że my to już robimy od bardzo dawna i ponieważ jak gdyby mamy świadomość tego, że jesteśmy dostarczycielem usług wewnętrznych. My jesteśmy sprzedawcą usług technologicznych, dostarczamy cały stack deweloperski, wszystkie narzędzia i nad tym się bardzo mocno skupiamy. Dosłownie wczoraj zbudowaliśmy zespół spośród zespołów, który się zajmuje tylko i wyłącznie tym, żeby jeszcze mocniej podkreślić, że to jest bardzo kluczowe dla naszej produktywności jako inżynieringu i efektywności działania. Wiesz, jakby w COVID-zie wszystkie firmy bardzo szybko rosły, zwłaszcza e-commerce'owe, no bo to był ten moment, nie? A później się okazało, że to nastąpiło trochę takie odejście, taka flauta. Ten rynek cały czas rośnie, ale nie tak dynamicznie, no i wszystkie firmy zaciągnęły pasa. No i teraz jest, wiesz, duże wyzwanie, jak z tego samego areału uzyskać wyższe plony, nie? No i ten Developers Experience jest jedną z odpowiedzi i to wcale nie jest takie głupie, wiesz, jakby jak patrzę na to, co się dzieje w technologii, nie wiem, to Nicole Forsgren, która jest po prostu genialną kobietą,
pani doktor w tej chwili chyba w Microsoftie, wcześniej w GitHubie, wcześniej chyba w Google'u, wcześniej była w Dorze. Ona ciągle, średnio raz na pół roku produkuje nowe prace o frameworkach związanych z produktywnością inżynieringu. To super, żeby to śledzić i czytać. Ja staram się to czytać, śledzić, też pracę tych ludzi związanych z książką Team Topologies, Manuel Pace i Matthew Skelton. Też rozmawialiśmy z Manuelem, rozmawialiśmy dosłownie chyba z miesiąc temu się zwanialiśmy, żeby trochę pogadać, co Super. oni robią, co my robimy, żeby im trochę powiedzieć, jak oni, bo oni produkują takie narzędzie temperature, do mierzenia temperatury w zespołach inżynierskich. Oni to robią bardzo od strony takiej, robią narzędzie, które się nadaje do wszystkich, do firm, a my mamy swoje też narzędzia i mierzymy tą temperaturę trochę w inny sposób, ale bardzo specyficznie pod Allegro zapięte. To ten nasz stack technologiczny. Okay. A co znaczy narzędzie w tym wypadku? To jest właśnie to jest ankieta? My nie robimy ankiet, a myślę, że powinniśmy, ale nie chcemy już przeładowywać ludzi ankietami, ale mierzymy po prostu metryki bardzo różne. Związane z długiem technicznym, związanym, to się tak ładnie nazywa cognitive load, nie? Czyli na przykład ile masz usług na głowie, ile dany zespół usług utrzymuje. No i się okazuje, że są zespoły, które mają, nie wiem, dziesiątki usług. Nie? Mówię, co to są za usługi? W sumie nie wiemy. Kiedyś dostaliśmy w spadku od kogoś, ale nie wiemy, co to jest. Nie? A komu to jest potrzebne? No nie wiemy. Więc raz już zrobiłem taki eksperyment, chyba z 2-3 miesiące temu. Ja mówię, wiesz co? Wyłącz tę usługę. Ja mówię, nie, Mazek, ale to musi działać. Nie? Mówię, wyłącz. Na moją odpowiedzialność, wyłącz. Nie? Jak się przez godzinę nikt nie odezwie, to zostaw na dobę. Nie? Po 3 dniach po prostu wykasowaliśmy. Bo się okazało, że nikomu to jest niepotrzebne. Nie? No więc mierzymy różne związane z długiem technicznym, z jakością bibliotek, ze świeżością bibliotek, czy są popatchowane, czy są poupgrade'owane, z ilością usług na głowach deweloperów. Różne miary, które dają nam taki obraz zdrowia technologicznego. Mamy ciągle niedosyt, moim zdaniem, miar takich deklaratywnych, czy ludziom się dobrze pracuje, po prostu takiego NPS-u ze środowiska deweloperskiego, ale ten zespół Developers Experience to jest właśnie jego zadanie, żeby zbudować taką framework właśnie do mierzenia. W oparciu o pracę właśnie ten Nicole Forsgren, w oparciu o pracę właśnie Team Topologies, tego zespołu. No i jeszcze powstaje kilka narzędzi. Super rzecz pod kątem właśnie tego, jak patrzeć na to, na pracę właśnie tego dewelopera, też go trochę nie pytając o to, czy mu jest dobrze, tylko już trochę zastanawiając się właśnie, to jak powiedzieć, ile systemów musi mieć na głowie, tak? W sensie na tej zasadzie, więc jakby jest wiele tam aspektów, tak? Jak wygląda na pewno ta praca pod kątem kalendarza, tak? Czy to są tylko nieustanne spotkania, czy ktoś ma w ogóle czas, żeby po prostu popracować, tak? W sensie jak to działa. Na pewno dużo rzeczy da się z tego wyciągnąć. Nie jestem fanem takiego ślepego wierzenia w to, że to jest informacja, która macie naprowadzić, trochę czasami podpowiedzieć, trzeba zajrzeć pod pierzynkę i trochę czasami dopytać, więc jakby tutaj jestem daleki od tego, żeby na tej podstawie podejmować decyzje automatyczne. Tego się nie da. To jest wskazówka, tak jak mówisz, żeby się zainteresować. Nie? Coś się w danym, nie wiem, miejscu dzieje, czy w danym obszarze, czy w danej domenie, czy w danym zespole. Coś tam się dzieje. Czasami to wiesz, czasami to wynika ze źle zbudowanej organizacji, bo organizacja jest tak ułożona, że po prostu ktoś dostał jakąś bloba do utrzymania. Czasami technologie są strasznie trudne, albo ktoś dostał dług techniczny, który się nikt nie interesuje i nie ma klienta tak naprawdę komercyjnego, a czasami zespół jest dysfunkcyjny. Tak też się zdarza, nie? Że jest coś złego w zespole, nad którym trzeba popracować. Nie? Ale to bardzo rzadko. Czasami to może być jedna osoba. Ja wiele razy miałem taką sytuację, że wystarczyło po prostu pozwolić osobie odejść, tak? I większość problemów tego zespołu się zaczynała rozwiązywać. Nie wynikało z tego, że ta osoba jakby bezpośrednio generowała te problemy, tylko sam wpływ na tą osobę. Nie mówię, że ona była zła, tylko w tym środowisku po prostu się nie odnajdywała, tak? W sensie ja pewnie, nie wiem, jakbym poszedł na jakiś, nie wiem, kurs pogowania z moją fryzurą, to bym mógł nie być najlepszym teamplayerem, tak? I na tej zasadzie, więc tak to działa.
Dobra, i wiesz co, jeszcze z takich rzeczy, które mi kiedyś, jakby tak jak się poznaliśmy pewnie, ja mam taką głupią pamięć do momentu, w którym się poznaliśmy, to był event w Poznaniu właśnie CIO.net u was w firmie i ty pokazywałeś swoje zabawki. Po prostu ludzie opowiadali, całe szczęście, że byłeś na końcu. Bo generalnie nikt by po tobie już nie wyszedł z prezentacją, bo to było tak, że byłeś ostatni i wiesz, rozwaliłeś, wyciągnąłeś po prostu i to był chyba tool, który pokazywał całą topologię sieci, że tam ten dany workload był wykonany na tym serwerze fizycznie, w tym raku i to było zwizualizowane. Tak gdzieś mi, to już naprawdę było z 8 lat temu, no nie? I to pamiętam, że po prostu odpaliłeś, zalogowałeś się, bach, tam wiesz, jak wszyscy bardzo górnolotnie opowiadali, a ty tak wszedłeś i po prostu to rozmiotłeś. I ta jedna rzecz wtedy mnie uderzyła, że dla mnie to była nowość, a domyślam się, że dalej że bardzo dużo robicie open source, tak? W sensie, że to jest coś, co dla was wypychaliście i nawet podawaliście te przykłady, że firmy takie jak Netflix korzystają z narzędzi, które wy wypuściliście. I to było na zasadzie wow, że to może być jakiś mały moduł, ale still. Tak. Znaczy, ja chciałbym, żebyśmy robili dużo więcej. Nie zawsze się to da zrobić, ale nie zawsze te problemy są ciekawe na zewnątrz, ale robimy i też ostatnio jakieś modele machine learningowe, tam ten zespół związany z ML-em wypuszcza. Staramy się tam oddawać różnych rzeczy, bo też korzystamy z open source'a bardzo dużo, więc ja uważam, że to jest taka naturalna wymiana, a też dostajemy dużo feedbacku, wiesz, od tego community, co tam jest fajnego, co jest złego, nie? I to było klasyczny open source. Ten rynek open source się teraz troszkę zmienia, tam nie wiem, zmiany licencji, tam Redis ostatnio ogłosił jakiś dual license. Tam się różne rzeczy dziwne dzieją, no ale my to robimy, staramy się kontrybuować. Czy sami, czy w projekty, nie wiem, w HAProxy, tam bardzo mocno swojego czasu w HAProxy, to tam byliśmy jednym z głównych chyba takich heavy userów i wskazywaliśmy na różne problemy, które się tam pojawiały, bo przy naszej skali to różne dziwne problemy już wychodziły. Dobra, a jakbyś podpowiedział w ogóle, jak wpiąć to w organizację? Bo to nie jest oczywiste, tak? No bo tak czysto na papierze to może się po prostu nie spinać w takim Excelu, tak? No po co ktoś ma poświęcać czas? W sensie jak przekonać CFO, że to, że ktoś siedzi nad właśnie jakimś pull requestem na GitHubie i go poprawia albo podostał jakiegoś change'a i no musi go zrobić i to nie wpływa w żaden sposób na feature u nas na platformie. Jak to obronić? Po co to robić? To wszystko zależy chyba też od sytuacji organizacji, w jakiej się znajduje, finansowej, nie wiem, jaki rynek wygląda, czy jesteśmy na górce, czy jesteśmy w dołku. A jak bylibyśmy w dołku jakimś tam rynkowym, to pewnie bym po to nie poszedł. Jak jesteśmy na górce, mówię, słuchaj, jest wszystko super, mamy ogarnięte tematy, potrzebujemy, nie wiem, podtunować, nie wiem, motywację pracowników. Potrzebujemy tych najlepszych ludzi. Tych najlepszych ludzi trzyma to, że mogą zrobić coś dla świata, nie? Że mogą skontrybuować. Nie? No to jest takie, to ładnie się nazywa po angielsku chyba to employee value proposition, tak? Co my mamy dla tych pracowników, nie? Jak chcesz trzymać dobrych ludzi, no to musisz im coś fajnego dać poza pracą, bo oni pracę mogą uzyskać wszędzie, no? W inżynieringu. Teraz może jest troszeczkę, już się trochę schładza ten rynek pracownika, ale ci dobrzy ludzie muszą mieć takie poczucie fajnej roboty, że robią, poza tym, że robią świetny produkt, to jeszcze coś dają ze świata. Uważam, że open source daje taką możliwość, olbrzymią taką możliwość, nie? Że robi się coś fajnego po prostu dla ludzi. Nie? Gdzieś tam wyżej w piramidzie Masłowa. Tak, nie mam pojęcia, jakie są statystyki, ile wy tego robicie, tak? Ale pamiętam, że zrobiło to na mnie, jakby znając ciebie, to domyślam się, że właśnie ta poprzeczka jest postawiona tak wysoko, że też dlatego nawet przedstawiając ciebie, powiedziałem właśnie osoba, fan open source z praktycznym doświadczeniem, tak? No bo to nie jest takie oczywiste, tak? No w sensie ja sam korzystam z open source'u, no i przepraszam, no nigdy nie zrobiłem żadnego takiej kontrybucji takiej, poza tym, że czasami popatrzyłem sobie w kod, to była moja ale jakby z punktu widzenia takiego jestem takim pasożytem tego środowiska open source, tak? Jak większość, więc fajnie, że są miejsca, które
powodują, że do tego tam też wraca. I tu jestem zawsze ciekawy, bo jest parę firm, to jakby jesteście firmą jakby technologiczną, tak? W sensie oczywiście macie dużą część tej technologii, dalej jest duży biznes za tym idzie, ale są też inne firmy, które nie wiem, zajmują się professional services i też kontrybują do open source, bo właśnie ten employee value proposition, taki coś unikatowego, że powoduje, że my robimy fajne rzeczy. W sensie nie jesteśmy tym typową firmą, tak? I to może być też taki element. Dwa, szukanie klientów, tak? Nagle się okazuje, że dany produkt open source jest na tyle niszowy, że... Tak, wiesz. Tak, to, co robi Spotify w tej chwili z Backstage'em, nie wiem, dzisiaj dostałem jakiegoś maila, kolejnego Backstage'a, coś tam wyreleasowali. Oni mają platformę taką deweloperską. Oni zrobili z tego produkt. Oni to licencjonują już. Nie zdziwiłbym się. To jest taki spin-off trochę jak z Amazona powstał AWS. To, co obserwuję w Backstage'u i w Spotify'u, nie zdziwiłbym się, jak Spotify, nie wiem, w pewnym momencie uzna, że Apple Music lub jakaś inna firma po prostu ich pokonała. To jest świetny temat technologiczny. Nie? I ten Backstage im się bardzo fajnie rozwija. To jest bardzo ciekawe narzędzie. Częściowo open source'owe, a są tam rzeczy, za które trzeba zapłacić. Nie jest to takie głupie, nie? No, to się dzieje. My jeszcze, wiesz, poza samym open source'em, poza kodem, to robimy bardzo dużo dla community, tych Allegro Tech Talków. Ja robiłem sobie taki tour de bar po wszystkich lokalizacjach. Przejechałem w ramach, co mogę zrobić, co możemy zrobić jako organizacja, żeby więcej robić w ramach Allegro Techu, takiego, nie wiem, spotkań, meetupów wewnętrznych, zewnętrznych. Okazało się, że mamy tego tyle, że po prostu nic nie trzeba robić, tylko po prostu trzeba ludziom powiedzieć, gdzie i kiedy się to odbywa, bo jest z tego, ludzie są zaangażowani w tak dużo różnych inicjatyw na uniwersytetach, na jakieś meetupy, jakieś konferencje, współtworzą, czy to jest pod brandem Allegro Tech, czy jakieś inne brandy związane z ML-em, związane, nie wiem, z UX-em, z accessibility. Ostatnio był gdzieś meetup chyba w Poznaniu. Z bezpieczeństwem bardzo dużo rzeczy. Tego też bardzo dużo robimy. Te blog posty. David Roberts, który jest moim szefem, też mówił mi, jak pracował kilka lat temu jeszcze w Amazonie, to mówi, że oni z uwagą patrzyli na nasz blog. Nie? Tam kilka postów to tam krążyło po Amazonie w tym jego zespołach inżynieringu. Mówię, coś fajnego. Nie? Tu jest fajna inspiracja do zrobienia czegoś. To wiesz, to też jest kontrybucja. Nie? Jakaś taka do takiej wiedzy, do szerzenia, co my robimy. Niektóre nasze blog posty są naprawdę złote, uważam. No, nie wiem, ostatnio Tomek Ziółkowski publikował po jakichś problemach technicznych taki blog post, który jest tak niskopoziomowy, jest tak super ciekawy technologicznie. Ja musiałem go czytać 3 razy, żeby go zrozumieć w ogóle, nie? Bo to już jest naprawdę takie... Jeszcze ChatGPT obok, żeby tłumaczyć. Tak, żeby weź mi powiedz, o czym on pisze. Nie? Tak. Okej, super. Wiesz co, to w ogóle mega się tego słucha. I jedną rzecz, taką, zawsze te rozmowy idą w takim kierunku, bo tam rzuciłeś właśnie te spin-offy. To jaką ty masz ambicje na spin-off technologiczny u was? Aha, wiesz co, myśmy dyskutowali o tym wiele razy. Czy nie powinniśmy być Allegro Web Services, ale nazwa była zajęta AWS. Nie? Dyskutowaliśmy o tym lata temu. Trochę pół żartem, trochę pół serio, ale my stwierdziliśmy, że my jesteśmy firmą technologiczną, która robi świetną platformę e-commerce'ową. Świetną. I na tym się powinniśmy skupić i wokół tych usług, wokół tego marketplace'u powstaje. Właśnie dzięki temu powstaje ta logistyka, która działa bardzo fajnie. Te automaty paczkowe, usługi finansowe, które powstały, Allegro Pay. Nie widzę rzeczy, która mogłaby nas jakoś pokonać. Nie? Już takie rzeczy dziwne robimy i to po prostu idzie do przodu. Idzie do przodu ta machina. Też dzięki temu stackowi. Ja też dużo słyszę feedbacku takich ludzi, którzy przychodzą do Allegro, inżynierów. Mówię, Mazek, ten stack technologiczny, naprawdę nie do końca sobie chyba zdajesz, jaka jest przepaść pomiędzy większością firm a wami. Jak łatwo jest stworzyć usługę. Nie? To nawet tą prezentację, którą przywołałeś, tam tą moją chyba sprzed 8 lat, ja chyba wtedy nawet pokazywałem, jak tworzyć usługę. Nie? Jeśli ja jestem w stanie stworzyć usługę i do dzisiaj jestem w stanie stworzyć usługę bez żadnego problemu,
to znaczy, że to jest proste, łatwe, czasami aż za proste, bo tych usług powstaje czasami za dużo i z tym też walczymy. Nie? No ale technologia jest naprawdę Super. fajnie ogarnięta. Okej, nieźle. Ja bym teraz trochę odszedł od Allegro, tak już pewnie powoli będziemy szli do końca, ale miałem zapisane rzeczy, o które chciałem ciebie trochę podpytać, no bo przeszedłeś tą, no umówmy się, długą drogę inżyniera sieciowego, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, to też nie kończyłeś chyba Politechniki, tak? W sensie nie masz pod tym względem wiesz, takiego wykształcenia w tym kierunku, więc jakby ta droga, jesteś przy tej technologii, to jest no, de facto non-stop nauka. W sensie patrząc na to, pewnie jak sobie nie wiem, właśnie włączyć prezentację, którą nie wiem, robiłeś 10-11 lat temu, gdzieś na YouTubie znajdziesz i o czym wtedy mówiłeś, no to prawdopodobnie te rzeczy już nikt ich nie używa, tak? Jakby na tej zasadzie, albo nie wie, że te problemy dalej istnieją, po prostu załatwiane już totalnie w inny sposób. Więc jakby to jest takie naturalne, że no wpadłeś w ten taki głód nauki, tak? W sensie tego, że faktycznie musiałeś i to no co mam ci powiedzieć, no trzeba być, jakby to się nie skończy, tak? W sensie, jeżeli chcemy to robić dłużej, no to jest taka już naturalna rzecz, że tej nauki się nie zatrzyma. Ale coś, co mi też się rzuciło, no to no zacząłeś wchodzić w ten C-level, tak, jakby rozmowy na właśnie z tym jakimś Exco, tak, tego typu wszystkie te formuły. No i pojawiły się też właśnie jakieś już typowo menadżerskie, takie dla executive. Jak ty się w tym odnajdujesz? No nie? W sensie tam widziałem, byłeś w INSEADzie, ostatnio Stanford, tak? Na ile to jest dla ciebie coś takiego, że no po prostu muszę to zrobić, no bo już jakby organizacja tego wymaga, że ktoś przyszedł i powiedział, no wręcz Marcin, odwrotnie. jakby, no już nie możesz być tutaj no bez tego papierka, no nie, bo to już jakby trochę głupio wygląda, no nie, jesteś długo, ale weź trzeba tego badża zdobyć i pytanie, na ile dla ciebie to jakby na pewno to sami, ja od ciebie mam poleconą tą książkę Radical Candor, tak, jakby to jest to pierwszy raz u ciebie o niej usłyszałem, wiele lat temu w sumie i jest tak, że tam to, że ty miałeś tą głód tej nauki nie tylko technologicznej, to było jasne, no nie? Ale jak w ogóle dla ciebie, jak ty widzisz to właśnie takie przejście z tej technologii w stronę tego właśnie tego C-level osoby, tak? W sensie, która musi troszeczkę inaczej myśleć. Ja nie czuję, że przeszedłem. Nie? Ciężko powiedzieć, czy to jest dobrze, czy nie, bo to jest jakaś droga, którą wybrałem. W 2017 roku miałem taki punkt w życiu, że musiałem nie bardzo wiedziałem, w którą stronę ja mam iść. No i wtedy poszedłem do Piotra Szybiaka, mojego ówczesnego szefa. Mówię, słuchaj, co takie studia, Transition to General Management na INSEADzie we Francji, jedna z najlepszych szkół biznesowych w Europie. Chcę pójść, nie? 4 tygodnie. Ja po tych studiach, tam też ludzie z całego świata, super ciekawe studia, tak jakbyś właśnie był na TEDach non-stop, słuchał TEDa. Tak jakbyś włączył TEDa i po prostu tak słuchał, nie? Przez 4 tygodnie. Mega. No i poza tym kontakt z ludźmi, nie? Super. Ja po tych 4 tygodniach jak wróciłem i Piotrek sobie mnie zapytał, no czego się Mazek nauczyłeś? Wiesz co, ja zajebiście lubię swoją robotę. Mega lubię swoją robotę i jestem w tym dobry i to mnie kręci i chcę dalej to robić, nie? Tam dostałem taki wachlarz po prostu różnych opcji, otworzono przede mną masę różnych drzwi, pokazano mi, co można na świecie robić, jak to wygląda z perspektywy całego świata, bo tam ludzie byli od, Boże Święty, gdzieś tam okolice Nowej Zelandii, jakieś wysepki, Japonia, cały świat, naprawdę ludzie z kilkudziesięciu krajów. No. I później miałem taką drugą stopklatkę w 2022 roku, właśnie na Stanfordzie, byłem przez 1,5 miesiąca na Stanford Executive Program, 1,5 miesiąca na szkole dla takiej podyplomowej graduates. I tam też byliśmy 200 osób w całej tej kohorcie, podzielone na kilka grup. Ludzie też z całego świata. To już taki senior management, to już tak naprawdę senior management. I też bardzo fajne rzeczy. Przez 1,5 miesiąca no wszystko tak naprawdę. To jest taka piguła zebrana z różnych dziedzin, z ludźmi, raz z uczestnikami świetnymi, a dwa z profesorami, nie wiem, Condoleezza Rice, nie? No, możesz sobie wyobrazić kogoś lepszego, kto mówi o geopolityce niż Condoleezza Rice, nie? Bo tak wiesz, myśmy wchodzili na wykład i po prostu
co tu się dzieje, nie, w ogóle. Nie, ona mówiła o geopolityce, nie, co aktualnie się dzieje na świecie, nie. Znaczy, rozumiem, że nagrywaliście, żeby później dowiedzieć się, o czym mówiła, bo tam No, pierwszy, nie, ten, no, wiesz, wiesz, to, że te... ale dla mnie to było doświadczenie też, które mi tam pozwoliło trochę sobie w głowie poukładać, co ja chcę robić, jakie są możliwości, co na świecie się dzieje, jak wygląda kariera różnych ludzi, bo jak jesteś zamknięty przez 1,5 miesiąca z ludźmi, którzy są już naprawdę gdzieś tam u szczytu swojej kariery, no to nawet porozmawianie z nimi, spędzenie czasu, słuchaj, a to, a tamto, a gdzie jesteś, a z jakimi problemami się mierzysz, ludzie się dzielą, ludzie się zaprzyjaźniają, my mamy kontakt ze sobą cały czas, nie wiem, grupy na WhatsAppie różne tam AI-owe, fitnessowe, ogólne i ciągle się umawiają na spotkanie, gdzie się spotykają na całym świecie. To jest super taki network, który też pcha do przodu. Ale no, wracając do mnie samego, ja dalej mnie kręci technologia. Ja lubię być blisko technologii, mnie interesuje, ja lubię się uczyć. Nie? To jest coś, co powoduje, że ja myślę, że jestem w miejscu, w którym jestem. Ja lubię nowe rzeczy i czasami jak mnie nudzi technologia, mam takie momenty, to przeskakuję w jakąś inną dziedzinę. To zaczynam czytać o czymś innym. I mam taki okres, że tam, nie wiem, przez 3 miesiące po prostu jestem w jakimś temacie. Mówię, dobra, bo osiągnąłem jakiś taki poziom, który mi wystarcza, wracam, nie? A co tu się dzieje w tej technologii znowu, nie? I wracam. I zresztą robiliśmy ostatnio, Boże Święty, nie pamiętam jak się te badania nazywają, ale tam wybiera się takich 5 twoich najmocniejszych cech. To u mnie ta cecha uczenia się chyba jest w pierwszej trójce, takiego potrzeby stymulacji intelektualnej. Okej. A to rozumiem, Galup jakiś, coś, Tak, ten, czy... chyba tak. Okej. No, więc... Czyli to nie jestem w ogóle zdziwiony, wiesz, to żeby była jasność, no nie? To No. jakby tutaj można było obstawiać, wiesz, jakby był u Buchmachera byłby to jakiś tam, Tak. wiesz, nie wiem, 1-1 ten Ja mam zawsze, wiesz, na tą rzecz, no nie? kupę książek, tam 3-4 książki czytam naraz, nie? 5 książek leży na tej samej kupce, które czekają i walczę z tym, żeby nie kupować kolejnych, bo robi ta półka, bo mam półkę przeczytanych, tam półkę nieprzeczytanych, później to przenoszę gdzieś, to żeby sobie tak odgruzowywać mieszkanie, nie? A jest tak, że czytasz, słuchasz? Czytam. Właśnie, nie wiem. Ja nie mogę słuchać. Wersja papierowa? Tak. Znaczy mam i Kindle, bo czasami teraz jak leciałem właśnie, to czytam na Kindlu o komputerach kwantowych, ale na papierze ja nie mogę się skupić na książkach czytanych. Zauważyłem, że jak słucham książek, to mnie to przelatuje przez głowę. Ja jakoś nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś czyta dziesiątki książek i coś z tego wynosi. Jednak muszę się skupić, czasami wrócić do jednego zdania, czasami cofnąć się do strony, popatrzeć. Ja jestem też wzrokowcem, lubię widzieć to, co czytam. Dlatego Kindle jeszcze jest dla mnie takim półśrodkiem. Nie? Najlepsze by było, gdyby było słuchane i czytane, bo też takie rzeczy próbowałem i to wtedy mi najlepiej wchodzi z mojego doświadczenia. No więc... To u mnie zdecydowanie słuchanie, tak? Ja ekstremalnie wolno czytam. To jest tak naprawdę ekstremalnie wolno czytam. Śmieję się, że audiobooki sprawiły, że mogę funkcjonować w społeczeństwie. To jest tak, że poziom wejścia, jakby barierę tego zdecydowanie przyspieszyły. No plus ja to łączę oczywiście przyjemne z pożytecznym, rower, bieganie, ale są momenty, w których po prostu wyłączam, tak? No bo ja jakby, jeżeli po 5 minutach nie wiem, o czym ktoś mówi, no to ewidentnie nie skupiłem się. Trzeba wyłączyć i więc to tak nie działa. Plus taki robię sobie płodozmian, tak? Czyli mam także takie, wiesz, popularne jakby naukowe, jakby coś, żeby się nauczyć. Czasami seriale, z jakiś tam chyłka wjedzie, żeby trochę, wiesz, jakby serial sobie posłuchać w takim rozumieniu. Czasami po prostu podcast, tak? No i albo muzyka, więc jakby to też nie można przesadzać. Dobrze, będziemy uciekali już do końca. W ogóle ten temat tych studiów właśnie tych podyplomowych, tak, które odbyły się, jest dla mnie ekstremalnie ciekawy, ale to może się uda jeszcze trochę więcej o tym poznać, dlaczego warto i tutaj chyba to, co powiedziałeś, ten network, tak, poza tym, że to jest tak, przez osmozę dostajesz taką pigułę wiedzy, to druga, no to network, gdzie możesz rzucić każdy problem i prawdopodobnie ktoś już go kiedyś Mieliśmy nawet na takie ćwiczenie, jeden z profesorów, nie pamiętam nazwiska, ale zrobił nam takie ćwiczenie, podzielili nas na grupy. Mówię, wymyślcie dowolną rzecz, z którą macie problem. Dowolną. Jakie wino, wakacje, Honolulu, nie wiem, zmieniam samochód albo zmieniam pracę, mam problem z zespołem, mam problem z taką technologią i połóżcie to na tym stole z problemami
I w tej grupie na pewno w tej grupie okazało się, że na każdy problem znalazła się odpowiedź lub ktoś zna osobę, która zna odpowiedź. Nie? I on chciał pokazać przez to, że ta siła tego networku, bo ten networking nie chodzi o to, żeby zbierać, wiesz, połączenia na LinkedInie. To nie to. Tak. To są relacje, które są bardzo mocne, które są trwałe, jeszcze jak się o nie dba, jeszcze jak się tak troszeczkę pielęgnuje, co jest warte. A po 1,5 miesiąca przebywania w jednej klasie to non-stop, na śniadaniu, na kolacji, na jakimś winie wieczornym, no to buduje super relacje z ludźmi, którzy mają super ciekawe spojrzenia, żyją w różnych kulturach, w różnych krajach. To jest taka piguła wiedzy, która po prostu cały czas ja jej nie mogę przetworzyć. Nie? Wracam do tych materiałów, do tych książek, które tam dyskutujemy na różne tematy, spotykamy się na Zoomie czasami, żeby sobie pogadać o czymś tam. Mega fajna rzecz. Mega. To jest coś, co często tego na 100% nie doceniamy, żeby właśnie mieć tych sparring partnerów tutaj też. A druga, na pewno, ja miałem taką kiedyś refleksję, że oczywiście nasza historia, skąd chodzimy, jest ważna. Czasami trzeba je właśnie opowiedzieć, żeby ktoś zrozumiał nas lepiej, ale w takich właśnie nowych środowiskach to się pokazuje ta prawdziwa wartość, czy w tym danym momencie jestem w stanie dostarczyć wartość. Więc jakby wskakując do takiej raz, że bardzo wysoko postawionej grupy, tak, która na pewno jest odnosząca sukces, tak, no bo to siłą rzeczy jest jakaś wyselekcjonowana grupa osób, no to zaczynacie robić wspólnie zadania. Jakby to są rzeczy, które trzeba, nie ma znaczenia, czy ja tam mam 400 osób w firmie, odpowiadam, czy za miliony jakiegoś funduszu. Tutaj w tym momencie trzeba pokazać, że potrafię wnieść wartość. Chyba nawet nie jest tak, bo to jest grupa ludzi nie po to, żeby siebie wzajemnie challenge'ować. To jest grupa ludzi, która za siebie trochę wspiera i popycha. Nie? To są już ludzie, którzy odnieśli jakiś sukces w życiu, mają jakieś przemyślenia, mają fajne w głowie poukładane lub czasami nie, mają jakiś bałagan w głowie i potrzebują właśnie czasami wsparcia. I to byli ludzie, którzy idą do przodu, nie wiem, mają jasno określony cel i walą do przodu, ale niektórzy ludzie, którzy są na zakręcie. Mówię, słuchaj, kurde, naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Naprawdę nie wiem, co mam zrobić. I czasami, wiesz, posiedzenie, nie wiem, kilka wieczorów przy jakimś winie czy przy jakiejś kolacji, a może to, a może tak, a z tym, a z tamtym. A słuchaj, odpuść. Weź, zrób sobie przerwę, miesiąc, 3 miesiące, może przyjdzie do ciebie po prostu, nie? A jedź sobie, nie wiem, właśnie do Nepalu i przemyśl, nie? Tak. W myśl zasady, że gasimy pożary po kolei, a niektóre pożary muszą się po prostu wypalić, tak? Więc jakby tutaj, więc jakby tutaj jest na tej zasadzie. A czy mi chodziło o ten aspekt właśnie wchodzenia w nowe środowisko, tak jak miałeś wejście do Czech, że wchodzisz w środowisko nowe, no i trochę ta twoja historia, coś, co właśnie można było budować tą swoją pewność siebie, tak, że mam historię, ludzie ją znają, no to ja czuję się pewnie, no to tutaj ta często historia się ucina, tak, wchodzi się często dużo krócej w te rzeczy i właśnie, że coś zaczynamy robić, no i trzeba, ja miałem z tym to była taka moja refleksja, tak, nagle zmieniłem organizację i to było tak, że wow, nie jest ważne, co ja robiłem 5 lat temu, tak? Jakby jest ważne, czy ja tu i teraz. I to nie w takim, że ja się z kimś ścigam, tylko że teraz jest ważne, no nie będę się na każdym spotkaniu opowiadał swojej historii życia, tak? Na tej zasadzie, żeby każdy był on the same page, tak? Po staropolsku, no nie? Więc jakby na tej zasadzie. Super. Dzięki wielkie za rozmowę. Patrzę, tak już mamy grubo ponad godzinę. Ja sobie wrzuciłem parę rzeczy, o których chciałbym z tobą porozmawiać. Miałem temat, ale trochę zaspoilerowałeś, więc będziemy musieli za jakiś czas wrócić, bo słuchając jednej z twoich rozmów 3 lata temu już mówiłeś o AI, ML, że trzeba na to patrzeć, więc nie pytam się ciebie, co wy robicie w SN, ale usłyszałem quantum computing, więc coś tutaj się dzieje, więc coś w głowie u ciebie piszczy, więc pewnie to jest ta next big thing, tak? Nie wiem, właśnie próbuję zrozumieć. To jest tak, jak wiesz, były rozmowy, jak było NFT, wszędzie było NFT. Ja wtedy strasznie dużo czytałem o NFT i ja za cholerę nie mogłem zrozumieć, po co to jest komu, jaki to problem w ogóle rozwiązuje. No i okazuje się chyba, tak mi się wydaje, że nie rozwiązuje żadnego. Nie rozwiązywało. W sensie rozwiązywało tam parę problemów, tak? W sensie może finansowych dużo pieniędzy, tak. Jakby na tej zasadzie to jakby sposób, jak szybko wydać $1 milion, no nie, to jakby ewidentnie rozwiązywało. Ale ja też bardzo lubiłem akurat w tym nurcie, to z kimś rozmawiałem o tym, że wchodziłem na strony,
czytałem jakiegoś leada, takiego, wiesz, nie wiem, te pierwsze 2 zdania o danym i ja nie rozumiem, w sensie rozumiem każde słowo z osobna, ale co one tworzą razem jest dla mnie coś, co jakby nie tak. I zastanawiam się, czy coś ze mną jest nie tak, czy może jakby tam ktoś odjechał. No więc Quantum Computing jest trochę innym problemem niż NFT, ale równie złożony i też jest bardzo ciekawy. To jeszcze raz wielkie dzięki i co do usłyszenia, no i mam nadzieję też zobaczenia face to face. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.